Gdzie jest Kiwi? Gdzie jest Kiwi? Jestem. Kiwi, gdzie ty byłeś tyle czasu? Gdzie ja byłem? Opalałeś się? Nie, tu byłem, no ale do rzeczy. Proza życia dzisiaj kolejna. Słuchaj, bo tam było mówione, że nie ma Volvo, a to takie Volvo jest... Focus, ktoś powie, nie? No może i tak. Nie, bo to tak wszyscy mówili, a co to za Volvo jak to Focus? No może rzeczywiście to jest samochód taki, wiesz, z czasów współpracy Volvo z Fordem, czy Ford był właścicielem Volvo, czy jeszcze jakoś inaczej, no to tam właśnie powstało trochę takich samochodów. Śmieszny wóz, bo on tak rzeczywiście trochę jest Focusem, trochę Peugeotem, PSA jest silnik dwulitrowy no i taki sobie to jest samochód, to jest... Czemu go wziąłem? Bo nie było takiego jeszcze, a tak naprawdę to jest samochód, który zrobiłem najwięcej w życiu, nie? To jest chyba z 400 egzemplarzy zrobiłem. Wow. No, tego diesla dwulitrowego. No właśnie, dwulitrowy diesel, tak? Tak, to jest 2 litry, 136 koni, ten samochód powinien mieć. No i co? To jest samochód taki dosyć bardzo mocno popularny. On kiedyś, pamiętam, to był taki mega ekskluzywny samochód, fajny, a później się zrobił z niego... Później zaczęły go trapić różne takie usterki, nie? One dość szybko miały problem z wtryskami. Wtryski się wymieniało kompletami i nawet ASO miało taką dobrą cenę, że za 2000 zł kupowałeś 4 nowe wtryski w pudełkach, nie? Tylko stare trzeba było oddać i mogłeś sobie to zrobić, ale mało kto to robił, ktoś tam to regenerował. Później jak ktoś zregenerował, to już w ogóle nie chodził ten samochód. No wiadomo jak to z regeneracją. No w ogóle wóz trafił do ciebie z usterką, to nie, że ktoś przejmał program. Tak, ktoś go przywiózł, ja zapytałem, czy mogę go sobie, bo już tak nie było co robić, to powiedziałem, czy możemy go sobie tutaj nagrać. A to jest taki wyjątkowy samochód, bo to jest Salon Polska. No i to jest po prostu marzenie każdego fana motoryzacji. Samochód nie ma DPF-a. Sobie. Powiem ci, bo to jest tak, to wiesz, to się tak poznawało, że jak miałeś taki ten samochód i on tu miał taką, jeżeli patrzyłeś tutaj pod maskę, i tu jest jedna rura od turbo, nie? No jedna. Jak patrzysz, jest ta rura, toś wygrał życie. A co jak jest DPF? A jak nie, to była taka jeszcze, taki był bypass, taki Y-pipe tu był. Aha. I omijał intercooler, taki był system, który omijał intercooler, żeby to się szybciej zagrzało, nie? Aha, okej. No i generalnie, i to zawsze było tak, że patrzyłeś, ktoś wygrał. Tu. Rozumiesz? A który to rok auta? 2009, czyli świeży. Dosyć ten ma mało przebiegu, to jest jakiś tam Salon Polska, no dlatego go wziąłem, że on jeszcze rokuje, nie? Jeszcze jest tu co pokazać, bo my już tych samochodów nie robimy, no bo one mają już takie wielowadzie i zespół chorób współtowarzyszących, że już się nie da nic z nimi zrobić. A tego się jeszcze da. Tak, to jeszcze nawet jest ciekawostka do opowiadania, bo te samochody się nie doczekały programatora dobrego nigdy. I ten samochód dawało się na początku, na przykład mojej kariery robić z tymi samochodami, dawało się go robić tylko taką metodą na stole. Czyli musiałeś wyjąć komputer, który jest oczywiście w nadkolu, nie? Komputer mieszka tu, w tym wozie. Musiałeś go wyjąć, rozgiąć blaszki, on nie był na śrubki, rozkleić, zanieść na ten stół z igiełkami, wyczytać, zagrać, skleić, włożyć. Czyli było widać, że coś było robione. To pomijając to, no to wjechać na hamownię i dopiero patrzeć, czy coś wyszło. Źle wyszło, no to znowu musiałeś wyjąć ten sterownik. No i później jakiś litewski uczony wymyślił takie urządzenie. J-terminal się nazywa. I ten J-terminal to w ogóle jest przewspaniałe urządzenie. Ono jest, zobacz jak to jest w ogóle. I ten J-terminal jest na karty SIM, nie? No. I na tej karcie SIM jest zapisany cały program, żeby nie kopiować, żeby nikt mu nie ukradł i tak dalej. To jest na przykład program do komputerów Siemens do tego samochodu. No i do innych też, no ale powiedzmy go usługuje, słucham? Pomysłowe. Tak, no ale zaleta jest taka, że można go wyczytać i zagrać przez wtyczkę. No. To zrewolucjonizowało moją pracę i zwiększyło wydajność o 300%. To po prostu jest naprawdę rewelacyjne urządzonko. Po prostu taki programatorek i nawet... A ty zawsze powtarzałeś, że do Volvo jest ostatnie w kolejce do jakichś porządnych programatorów. W ogóle do obsługi. Do obsługi, no. I powiem ci, że się nic nie zmieniło do dzisiaj. No. To w ogóle coś się obsługują te samochody, ale tak jakby niejako przez przypadek, nie? Jak są super jakieś logery, wszystko co można sobie z grupą Waga zrobić z BMW, właściwie z większością samochodów, no to ten nie.
I te były zawsze nielubiane, no ale ktoś się pochylił, to nie, że się nie dało zrobić, ktoś się pochylił nad tym i wyprodukował takie urządzenie. Ono było jakieś takie w miarę amatorsko, najpierw miało się tylko płytkę, a później zrobić trochę lepszą obudowę, jakoś to zaczęło wyglądać i powiem Ci, że dzięki temu jeszcze tam powiedzmy sporo tych samochodów udało się jeszcze uratować. On ładnie wyczytuje, zapisuje ten soft, spoko. Czyli dzisiaj będziemy korzystać z tego narzędzia. Tak, znalazłem gdzieś tam w szufladzie leżało i coś innego. Coś innego. No właśnie, no tak mówię, no przy okazji łatwego samochodu, ale sporo takich niełatwych rzeczy. No to nowy rok zaczynamy z grubej rury. Nie, to nie gruba rura, jeszcze tak mogę Ci powiedzieć, że na przykład te samochody, one zawsze kopciły. Ja pamiętam, jak one nowe były. Ja pamiętam, jak taki samochód można było kupić nowy w sklepie normalnie. Mogłeś pójść do sklepu i powiedzieć poproszę. No to one generalnie miały taką tendencję, że w miejscu, w którym zaczyna się budować doładowanie, kopciły. Wiesz, jakiś tam chmurka dymu. Ten jest bez DPF-a, więc ma większe tendencje do tego, bo wiesz, DPF maskuje kopcenie, nie? Trochę. No i to te wszystkie samochody Ford S-Max to miał, wszystkie Focusy, one wszystkie to miały. I robienie softa w tym samochodzie to jest taka walka dwóch przeciwności, bo z jednej strony chcesz zrobić jak najwięcej mocy, żeby jak najmniej ale nie może dymić. I wiesz, powiem Ci, że zrobiłem nawet, to już tak wczoraj sobie wynalazłem z tych swoich doświadczeń, bo naprawdę mówię, 400 samochodów zrobiłem takich, więc dużo. I mam takie softy i to pokażę Ci mniej więcej jak działa dodane. Pamiętam, że 5 mg paliwa więcej, to jeszcze nie dymił, 7 robi troszkę lepszą moc, ale już kopcił jak smok, nie? Już, co ty gadasz, taka ma różnica? Tak, 2 mg paliwa i to była właśnie różnica między kopci a nie kopci. Do tego dochodziło jeszcze to, że te wtryski Siemensa tutaj się rozkalibrowywały w ten sposób, że przestawały być precyzyjne i lały więcej. Więc lepiej w tą stronę. Lały więcej paliwa. No. I te samochody same z siebie się chipowały z wiekiem. On po prostu, wiesz, przez to, że dolewał paliwa w sposób niekontrolowany. No i generalnie taki samochód ze starymi wtryskami, on już sam z siebie jest trochę zchipowany. No i tak naprawdę robienie tego softa jest o tyle trudne, że to nie jest tak jak nowy samochód weźmiesz i robisz... Każdy jest różnie zużyty, tak? Tak. No. Że robisz... dzięki. Że robisz według mapy i on silnik odwzorowuje, robi ci to, co chcesz z mapy. Nie, tu walczysz tak mniej więcej. Czyli wiesz... posuwasz się i na pewno są ludzie, którzy te silniki lubią i na pewno ktoś na pewno robił je lepiej, no bo to wiadomo, ale mówię, no ja miałem dosyć dobre opinie przy robieniu tych samochodów. Wiele tych samochodów, nie wiem, jeździ do dzisiaj, które zrobiłem dawno temu i tak sobie po prostu jest. No dobra, to co? Siadamy do góry. Tak, i pokażę Ci mniej więcej jak to wszystko. No. Ten samochód jest w R-Design. O. A R-Design to jest taki design, że jest R. Znaczy nie, no to była zawsze ta kierownica ładniejsza. Ta deska jest dyskusyjna, mi się nie podoba. Jedni byli nią zachwycenia, a jedni nie. No wiesz, ten słynny wodospad, że tu jest tak cienko, nie? Wiesz, ten. No to wiesz, no to po prostu taki design tamtych lat, nie? On moim zdaniem z Volvo ma niewiele wspólnego. No by cóż mógłby mieć. No po prostu to sobie jest taki... Przypomina Forda? Znaczy, wiesz, no to Forda, no. Z Forda tutaj ja deski nie tego, tylko że wiesz, silnik jest z tego Peugeota, RHR, te oznaczenie jest w Peugeocie tego silnika, tutaj jakiś tam D4204, coś tam. I tutaj nic więcej tajników nie ma. Ten silnik jest bardzo dobry, ten samochód przejeżdża wiele kilometrów, tylko niestety ten samochód już te wiele kilometrów każdy już przejechał, nie? I to jest... I to jest niestety taka historia z tymi samochodami. Ten egzemplarz mówisz, że jest robi dobre wrażenie, on na ucho dobrze chodzi. Nie podejrzewam, że będziemy mieli z niego, że to jest jeden z niewielu samochodów, przy których można jeszcze coś po prostu pokazać, tak? Bo tam ktoś mówi, że nigdy nie pokazaliśmy Volvo, no może i racja. Czas na trochę nostalgii. Tak, no shamujemy go, przejdziemy się tam, wiesz, no tak. Mi się zdaje, że tak w granicach mandatu do 2500 się przejedziemy. Nowa skala. Tak, przejedziemy się do 2500. Ale nie więcej. No do 2500. Dobra. Przedział zamknięty. Także tak to, proszę pana, się robiło takie wozy. Ma mało przebiegu, to mówię, to... Jak jest przebieg? 160 000. No to faktycznie dużo. No i to jest taki, wiesz, czuć, że to jest duża szansa, że to jest ten przebieg, nie? Pionowego startu?
zawsze wychodziły trochę mocniej. Tak, no mówię, bo to jest dobry samochód, świeży. Zauważ to, że to co ja zawsze tam opowiadam do znudzenia, w tym samochodzie ewidentnie, to zresztą ci pokażę na drodze, właśnie już przejechałem kawałek, on bardzo dobrze jedzie z dołu. Zobacz, jak on buduje, on praktycznie przy 2000, nawet nie osiągając 2000, już ma tutaj maksimum momentu. I on naprawdę jedzie wyśmienicie, ten samochód z dołu, nie? Aż wręcz można powiedzieć za dobrze. Okej. I to jest taka górka w ogóle, tak? No to jest overboost, ale to zaraz ci powiem, overboost ten wynika z dwóch rzeczy. A overboost się bierze stąd, że wiesz, że nim hamulec zadziała od hamowni, a i ustawi tą siłę jakby zwalniającą hamulec, to jeszcze turbo ma tendencję, żeby przeładować trochę, nie? No i to jest... No to po prostu jest taka cecha, nie? No, wychodzi tam 150, 14 koni mocniejsze od katalogu, ale mówię, mi się nigdy samochód w katalog nie hamował. Samochód, który był tak wychodził poniżej 140 koni, zawsze miał jakąś usterkę. Jakąś dziurę w dolocie, jakąś wadę, na coś cierpiał, coś go bolało. To jest taka historia z tym samochodem. Czyli twoje słowa się sprawdziły, wóz jest w dobrej kondycji. Tak, no zobacz, on nie drży, on ma tą dwumasę dobrą, no wszystko tak czuć, że to jest tak jeszcze akurat do naszych tutaj potrzeb się nadaje. Także pokażę zaraz jeszcze, wyjmę ten programator, to jest on, mówię ci, to jest, zobacz, takie małe pudełka zarobiło 1 000 000 złotych. Jak ktoś potrzebuje 1 000 000 złotych, to powinien takie coś kupić. To jest taki programator ostatniej szansy. Dużo samochodów, których się nie robi w ogóle, on z jakiegoś powodu ma obsługę taką. Ktoś tam po prostu przysiadł w swojego, a później przestali to rozwijać, wiesz? On dużo rzeczy robił, był taki mocno rewolucyjny, a później po prostu przestał. Jakby chyba porzucili ten projekt, albo ktoś poszedł do lepiej płatnej pracy, albo w ogóle nie chciało mu się tego robić. Już tych aktualizacji nie było do tego i to już tak tam sobie... Projekt umarł. A może ja się przestałem tym interesować, no też taka jest możliwość. Starego laptopa znalazłem z tymi. To jest, wiesz, no to, zobacz, to jest tak bardzo prosto to zrobione. No i tu co masz? No musisz sobie wybrać ów sterownik. Widzisz, to są takie... Tak, ale to są takie właśnie wynalazki, gdzie tego nie znajdziesz w żadnym widzisz, i się różni. Protokół od Forda był inny niż do Volvo. Kilka z nich. I musisz sobie wybrać ten komputer, to jest ten. I on po kanie się łączy, włączasz. Jeszcze miał taką ciekawą funkcję. Można było odczytać przebieg ze sterownika silnika. To bardzo dobry był ten. Przyjeżdżały do mnie samochody na sprawdzenie przedzakupowe. Ja mówię, momencik, ja tu jeszcze coś sprawdzę. I robiłeś wtedy odczyt EPROM-u, nie? Bo można odczytać EPROM ze sterownika, który zapisywał wszystko, nie? Odczytywałeś EPROM ze sterownika i tu wychodzi, że ten samochód ma 163 000, a ma 160 na zegarach. Ale to jest mała różnica na takim przebiegu. Pokażę. Tu. Że widzisz, że milaż 163 000. I tym można było to zrobić. A z czego wynika ta różnica? Wiesz co, z prędkości obwodowych kół i zazwyczaj licznik pokazuje ci zawyżoną prędkość, nie? No tak. Zawyża trochę i w przebiegu chyba też to jest. A to jest tak jakby odczytane to, co zapisał sobie komputer silnika. No, ale żeby nie było, masz jeszcze tu taką zakładkę Change Mileage. Mogłeś to zmienić. Aha. Także, no. A później nie było to widać, że ktoś to zmieniał, czy nie? I później już nie. To plus dobre, wiesz, dużo tych samochodów w Polsce było oszukanych, nie? To widać było, jak one po prostu, wiesz, mają 120 000, to widać było, jak one pracują. Także to... No to szkoda, że tak łatwo można było to zrobić. A dlaczego szkoda? No to po prostu, wiesz, nikt nie miał takiego urządzenia, więc wiesz, no mówię, tu mam zrobione 2 pliki, ci pokażę do niego. Czyli już przygotowałeś się wcześniej? Wiesz co, one mają pewnie wiele lat, bo to są pliki, które zostały, wiesz, przeze mnie dopracowane kiedyś tam dawno temu. No i wiesz, no to nie ma co dobrego zmieniać, nie? To tak jak wszyscy mówią, strojone od zera. Po co ja mam to od zera stroić, jak ja wiem, kiedy on zaczyna dymić, a kiedy przestaje? I który program jak działał, nie? Czerpiesz z doświadczenia. No tak. I to na tym to polega. No i tu pytacie, co chcesz zrobić. No chcesz zapisać cały flash. No i zapisujesz cały flash i teraz musisz czekać. Magia. No to taka magia, wiesz, że sterownika nie trzeba wyciągać. Specjalnie wczoraj wziąłem te wszystkie programatory nowoczesne, które mam. Żaden nie chce tego ugryźć samochodu, pomimo że upłynęło już tyle lat. Po prostu przestał być wspierany.
Ciekawe, z czego to wynika, że ci producenci tych wszystkich słuchaj, urządzeń nie chcą się zainteresować Volvo. Volvo no nie wiem, teraz też jest takie od 2018 roku, wiesz, które te takie, co się, te wszystkie po 2018 nie robi się żaden. Ludzie dzwonią, pytają, no ja mówię, no panie, no 4 lata już minęły, nie robią się. Ale pamiętaj, że Toyoty nie robiły się przez 12 lat. Co? No. A Wenzis taki był 2002, 2003, 2004, te wiesz, z tymi okrągłymi z tyłu, to zawsze powypalane ma żarówki. To one poszły na złom, a się dalej się nie robiły. Z seryjnym softem. Wow. Dobra, to jaka to strata dla samochodu pójść na złom bez softa? No słuchaj, gdyby dało radę, to pewnie by jeszcze jeździł. No i to tak to właśnie jest. I są samochody, które po prostu, do których nie opracowuje się softów. Programatorów. Soft się zrobi zawsze, ale programator nie ma i koniec. No dobra, a jak myślisz, to wynika bardziej z tego, że jest, nie wiem, jakiś skomplikowany sterownik, czy po prostu nie ma zainteresowania? Nie mam wiedzy. No jak ma nie być wiedzy? No jak wiesz, jak ja zrobiłem z 900 Volvo w życiu różnych, nie? To, czy ileś tam, nie wiem, no to są jakieś, no wiesz, przez tyle lat to są jakieś setki sztuk, ale właśnie jakimiś takimi metodami, że wiesz, że ktoś coś zrobił, wyjęło się komputer na porównywaniu plików, na czymś tam jakoś się to tam robiło, nie? Przecież te Volvo takie S60D5 albo jakieś takie, to się robiło tak, że musiałeś wylutować pamięć. Tak jak te wasze te. Stare 1.8 turbo. 1.8 turbo. Trzeba było wylutować pamięć, włożyć na taki programator, którego używał, nie wiem, tak jak mi kiedyś elektronik powiedział, do telewizji satelitarnych. Też się coś robiło. Chciałeś go wyczytać, zmodyfikować, zapisać, wlutować do płyty i na samochód. To tak też bardzo dużo sztuk zrobiłem. Technologia poszła do przodu. Właśnie, no to właśnie to urządzenie, też te najstarsze wyczytuje i zapisuje. Ktoś po prostu przysiadł na Volvo solidnie i zrobił. Czyli to jest do zrobienia. No właśnie, czyli jest. No jest, skoro... Czyli chęci nie ma. Nie, no nie ma jakichś... Czegoś nie ma, no. Volvo ma pecha. No to chyba były ostatnie lata, kiedy można było kupić diesla bez DPF-a, co? Wiesz co, była sytuacja taka, że z tego co wiem, chyba na jakieś 2 kraje, znaczy wiesz, na pewno na wschodni rynek to tam jasna wszystko sprawa. Co od Polski na wschód to możliwe, że tam był, tylko nie wiem jaka tam była, wiesz, reprezentacja tego samochodu, ale w Polsce można było kupić, bo przepisów nie było, nie? Polska jeszcze nie wymagała DPF-a, nie obowiązywały te przepisy i były specjalnie takie samochody na polski rynek, że w Europie 2007 już miał DPF-a, na pewno. No FAPA, bo tu jest ten mokry, ten taki z dodatkiem, co dodatek się dodaje do paliwa, no ten taki francuski wynalazek, tak? No tak. I każde otwarcie, to też było śmiesznie, że ten dodatek był tam w zbiorniczku i każde otwarcie klapki powodowało wtrysk tego dodatku. I wiesz, nawet było takie zalecenie, żeby ten samochód tankować zawsze do pełna, żeby, wiesz, jakby oszczędzać ten środek, nie? No bo zawsze jakaś ilość tego była tankowania, bo samochód nie wiedział, tak, ile zatankowałeś, ale dodawał tyle, żeby było. I to był był cały bak. Tak, utleniacz i tu jest taki filtr, co w ogóle nie opłaca się go wycinać i sprzedawać, bo on jest bezwartościowy, bo to jest taki pustak, to jest taki Pumex, no. On nie ma tam w środku tych metali, to był zawsze towar niehandlowy. Także no i po prostu tylko na Polskę były takie bez DPF-a, no i to jest taki kąsek wśród ludzi, którzy chcą mieć diesla, no bo nie ma tego DPF-a, tak? I nikt się nie przyczepi na stacji kontroli, no bo ten samochód był dopuszczony do ruchu bez DPF-a, nie? No i to jest to taki po prostu creme de la creme motoryzacji, nie? Dokładnie. Pokażę ci, jak działa. Ten samochód też miał śmieszną diagnostykę. Tu nie możesz sobie sprawdzić w diagnostyce, jaką dawką idzie samochód. Co? No to nie jest tak jak w Volkswagenie, wyświetlisz sobie miligramów na wtrysk. Nawet WIDA, czyli to jest taki VCDS Volvowy, też nie wyświetla tej wartości. Po prostu tak jest. No. Po co oni się tak utrudniali? A nie, to nie utrudniali, po prostu nie ma. No, to żadne utrudnianie, po prostu nikt tego... Ktoś wyszedł, że z takiego wniosku, do takiego wniosku, że nie ma sensu się zajmować takim parametrem. No. I nikt tego nie robił.
numer 1, ale za bardzo dymi. Chciałem ci to pokazać, może nawet będziesz mógł sobie w lusterku moim nagrać, że ten samochód... Nie, zobaczysz sobie w lusterku. Właśnie każdy, kto robi takie samochody, patrzy w lusterku, czy dymi, nie? Aha. I ono robi taki... To jest moc, która powinna wyjść z tego samochodu. 175 koni, to jest moc tego auta zawsze, nie? Mhm. I to, wiesz... Jeżeli wychodziło mniej, to znaczy, że coś już było na rzeczy. Turbo górą nie pompowało, coś już mu było nie tak, nie? Także jeszcze raz pokażę, tylko wiesz, to jeszcze... Schamujemy go, żeby zobaczyć, jak dymi. Tak. To sobie zobaczysz, że na czym to polegają te różnice. Była taka metoda robienia samochodów, że się je robiło w ten sposób, że się właśnie w lusterku się patrzyło, czy on dymi. Nawet na hamowni, nie? Bo to wiesz, no dymi to dymi, tak? No to nie ma już nad czym dyskutować. Widzisz w lusterku? Będziesz widział tamten? O, jest. No, to jest nieakceptowalne. Czyli czas na drugi soft. Nie, no to jest specjalnie zrobiłem taki soft, żeby pokazać, jakie to były metody dochodzenia do prawdy, nie? Że w tym samochodzie nie jesteś w stanie, musisz sprawdzić, nie jesteś w stanie zlogować dawki i tego wypatrzeć dokładnie. I się robiło softy z mniejszymi dawkami, żeby po prostu jeszcze robił moc, a już nie dymił. Wiesz, to powiedzmy to jest takie bardziej doświadczalne. I to ile miligram ten soft więcej? Ten jest na 7. Na 7. Minimalnie dodane paliwa, 7 mg jest dodane, a drugi soft mamy dokładnie wszystko jest to samo, tylko jest 5 dodane. I zobaczymy, jaka to jest różnica. Tu trochę coś nieładnie wstaje, ale musielibyśmy sobie to, ale to nie będziemy nad tym na razie To jest taki, tam widzisz, 174,7, 175 koni. Tak powinien, prawidłowo zawsze one tak wychodziły. I to jest soft numer 2. On ma po prostu niższą dawkę. Przy czym było tak śmiesznie, że to nie znaczyło, że w różnych egzemplarzach z różnym stopniem zużycia wtrysków różnie to wychodziło. Mógłby ktoś powiedzieć, jak to po co robić samochód na zepsutych wtryskach? No ale niestety, no takie życie, no to można było po prostu robić tylko nowe samochody, nie? A wiele sztuk się udało zrobić tak, że one naprawdę przechodziły jeszcze, nie wiem, 100-200 tysięcy kilometrów i wszystko było dobrze, nie? I to wiesz, to po prostu, tak, na tym to trochę też polega, że nie zawsze się robi nowe samochody, w których wszystko jest super idealnie. A te miały typową właśnie wadę wtryskiwaczy, które się rozkalibrowywały i dawki, które zarządzał komputer, wcale nie odpowiadały tym, które realnie szły do silnika. Przypomniało mi się, bo ten samochód miał jeszcze taką jedną ciekawą funkcję, która właściwie występowała tylko w Volvo, mimo że silnik szedł w różnych samochodach. W tym samochodzie potrafił się podejrzenie było takie, że potrafił być wtryskiwacz otwarty właśnie po zgaszeniu. I ten samochód potrafi w pewnym momencie swojego życia zacząć nierówno pracować, nie? I ten samochód chodził nierówno i strasznie śmierdział, nie? I potrafił na przykład taki silnik po rozebraniu mieć 3 korby zgięte. Wow. I to tak wyboczone, wiesz, delikatnie i to po prostu prawdopodobnie z tego, że się paliwo nalewało, ciecze jako nieściśliwe, po prostu, wiesz, tłok dochodził do góry i gdzieś musiała siła i się uginał korbowód i wtedy było niższy stopień sprężania w którymś cylindrze i on po prostu powodował tą nierówność. I to były takie wojny na tych wszystkich forach, że to się dzieje, a jedni mówili, że się nie dzieje. Mechanicy wyjmowali te silniki, wyjmowali te korbowody, wiesz, kładli jeden przy drugim, widać było, w którą stronę uciekł, nie? I po prostu też była taka wada w tych samochodach, że potrafiła zgiąć korba tak sama z siebie i właściwie nikt nie wiedział. Tą korbę brałeś w rękę, to ona miała tak, wiesz, taka korba z diesla, nie ma prawa jej nic zgiąć, nie? A one po prostu były krzywe, nie? I zdejmowałeś głowicę i widać było, że jeden tłok jest ciutkę niżej. I to taka wada się pojawiała w tych samochodach. Czyli to wynikało z tego, że stopień kompresji się zmieniał, tak? Bo zalegało paliwo, tak? Stopień sprężania. Stopień sprężania, przepraszam. Stopień sprężania się ale jakby to jest tylko hipoteza, dlaczego tak się działo. To przeze mnie nie zostało to zgłębione, bo mi się niespecjalnie chce wierzyć, żeby się mogło nalać tyle paliwa do cylindra, żeby ugięło korbę. No ale musiało się coś dziać, skoro się to gięło. I to każdy zakład, każdy mechanik, każda osoba, która się zajmowała tym samochodem, tym modelem, zna ten przypadek. Ciekawe w ogóle w tym wszystkim jest to, że mówisz, że ten silnik występował w różnych markach, tak, ale tylko w Volvo... Bo w Peugeotie był, nie? W różnych Peugeotach on się nazywał RHR, oznaczenie tego silnika,
silnika było, później było w Fordach, było w innych rzeczach, ale jakby usterka jest znana z Volvo. A wtryski były te same? Wtryski te same, no ale mówię, no jakoś, wiesz, no nie wiem co, no bo tak jest, no. Po prostu tak się to działo. Pechowe Volvo. Nie, to nie pechowe, no ono jeździło bardzo długo. To są takie powikłania geriatryczne, nie? Gdzie one już będąc naprawdę mocno zjeżdżonymi egzemplarzami, po prostu wtedy nabierały tych różnych chorób, zaczynały na coś tam cierpieć, nie? A początki naprawdę miały wyśmienite, no tak jak ten, no co mu jest, no po prostu jeździ i nic mu się nie dzieje. Alternator Ogniem, tak, no. No tak, no. I te alternatory to już później była tak popularna sprawa, że się po prostu kupowało nowy w Intercarsie za 4-5 stóp, przykręcało i koniec, nie? To z takich usterek tego wozu. No ale to było wiadomo, że każdego użytkownika czeka jeden alternator, nie? Jak wymiana oleju. Tak, wiesz, jak tych samochodów się robi, przerabiało się ich, wiesz, dziesiątki przez cały czas, no to tak jakby wszystkie wady zostały poznane. Albo wiesz, albo tam jest taka instalacja elektryczna, skrzynka pod schowkiem pasażera, tam. No i ta instalacja, utleniały się piny, coś było tam źle zrobione za tanio, to chyba były ten początki obtaniania samochodów, nie? I gdzieś tam się tracą kontakty i ten samochód z różnych powodów potrafi czegoś nie mieć, nie? Na przykład tak słynny ten, że na przykład błąd pedału gazu, nie? No to błąd pedału gazu to było wiadomo, że trzeba rozpiąć tą całą wtyczkę, przepryskać to tym sprayem do kontaktem, złożyć i może pół roku będzie dobrze, ale usterka jakby nie bardzo wiadomo było, gdzie ręce włożyć, nie? Aha. Nie mogłeś tego klientowi naprawić w taki sposób, żeby wziąć za to pieniądze. To myśmy na to nie brali pieniędzy, żeśmy to robili, ale mówiliśmy, to, panie, to jest tak trochę obok tematu, to jest na razie dobrze, ale na ile czasu to nie wiadomo. O, takie mi się poprzypominały różne rzeczy. Żeby tam, bo to zobaczymy, czy on, jak on się na softie numer 2. Czy będzie kopić? Właśnie. Słuchaj, ode mnie może wyjść każdy wóz, ale nie taki, co będzie kopcił. 5 koni poświęcę, ale nie może tak być. Połowę mniej. Akceptowalnie? Może być. Wygląda jakby było lepiej. Nie no, faktycznie jest kilka koni mniej. Nie, to jest absolutnie poza granicą błędu? Poza granicą błędu i w ogóle niewidzialne to będzie. A nad tym się już nie da softowo zapanować. No. Nad tym się softowo nie da, tylko że trzeba też pamiętać, że to jest tak jak w tym Audi, nie? Ten ząbek, co nam się robi w SQ7. To teraz ostatnio widziałem z dużo lepszej firmy soft zrobiony przez kogoś tam tego i dokładnie tak samo, w tym samym miejscu ten wiesz, ten taki. I to tak ma być, to po prostu tak hamownia odwzorowuje tą pracę. Ten typ tak ma. Tak. Okej. Także wiesz, przywrócę mu oryginał i resztę zrobimy po staremu i będzie... I na drogę. Dobra. No, tak. W ten tak będzie. No. Ale szefie, wszystko sztywniutko jest. Siadaj poziomka. Śmiesznie, bo ten samochód ma jeszcze na przykład, no ale to wiadomo, to już każdy ktoś tam tego, na przykład te samochody mają taką historię, że one też mają dosyć problemy z przegubami wewnętrznymi, z półosiami, nie? I to jest taka historia, że w czasie jazdy, zobacz, nawet teraz, przyspieszasz i on tak w którychś momentach takie no tak troszeczkę jakby na boki, nie? No to już świadczy o zużyciu jakichś tam przegubów, nie? Aha. I to śmiesznie, bo mi się przypomniała taka historia, robiłem samochód, nie? Jakiegoś chyba Forda. No i zrobiłem tego Forda dość, no standardowo, tak jak i tutaj, no to nie ma, to wszystko jest w standardzie, nie? Zrobiłem tego Forda, chłop dzwoni, że mu szarpie ten samochód. Większy Newt był po prostu. Ale posłuchaj, bo to głupia no ja mówię, no dobrze, no poprawimy. No ale wiesz, no tak patrzę do tego softu, no nie widzę nic, co byłoby do poprawienia. Wysyłam do audytu, no kogoś mądrzejszego, mówię, weź mi tu sprawdź, no mówię, no chłopu szarpie, no mówię, no ja nie widzę. No on tak patrzy, no mówi, no zrobiłem po swojemu, wgraj to. Chłop dzwoni, szarpie.
No mówię, no to trudno, no to już Ja nie już ma... wiem, o co chodzi, w Żabie też tak było. Nie ma wyjścia, już mówię, dobra, no to panie, no to trudno, no to mówię, no medycyna jest bezradna, robimy robimy cashback, nie? No. Zrobiłem cashback, kasa wraca w Radiu Z, no i generalnie chłop tam dzwoni z pół roku później, on miał przeguby wewnętrzne uszkodzone. I wiesz, chodziło o to, że samochód, wiesz, przy tym newtonometrażu się troszkę bardziej podnosił i ta półoś jeszcze bardziej się, wiesz, wyginała, no i to powodowało tą wibrację, nie? Czy to nie było z softu, ale właśnie jest taka... A wrócił? Na soft? Już nie. Nie, no bo to już sprawa zamknięta, nie? No ale co, przywracałeś mu serię? Tak, wgrałem oryginał, no i zrobiłem cashback, no bo co zrobisz innego? Tak, trudno. Wiesz, a wiele ludzi przypisuje, nawet mechaników i różnych ludzi, bo soft był robiony 2 lata temu, a teraz mi nie zapala. No to się na bank jest zepsuty soft. No ja mówię, no panie, 2 lata samochód jeździł, jak jest coś z softem nie tak, to mówię, to jest od razu. Mówię, to nie zjedziesz pan z hamowni, pan nie wyjedziesz w ostateczności. Czasami bywały takie problemy, jakaś niezgodność z tempomatem, coś. Gdzieś potrafiła być jeszcze jakaś drobna, zdarzają już takie rzeczy, nie? W Mercedesach taka dosyć ciekawa historia, że jak jest zimno, to zapalała się kontrola trakcji. I to też było spowodowane z jakimś tam problem z wyliczeniem momentu, nie? Obrotowego to, no ale no to powiedzmy, to wszystko zostało opracowane, już wszyscy wiedzą, skąd to się bierze i jest wszystko ok, nie? Jakie w ogóle niebieskie zegary? Teraz to zauważyłem. Tak, to Air Design, nie? To jest po prostu taki pakiet stylistyczny i to tak sobie... A było Volvo R w tej budzie? Znaczy R nie, Air Design tylko. Okej, czyli tylko Air Design. Właśnie to tak trochę słabo, bo na przykład można było w tych czasach szedł przecież Focus, ten prawdziwy RS, MK2 tak. RS. To szkoda, że nie było na przykład takiego odpowiednika w Volvo. To byłby teraz super świetny samochód, miałby napęd na 4 i tak dalej, bo te na przykład wychodziły z napędem na 4. Z takim Haldexem właśnie typowym. No bo w sumie generacja chyba wcześniej to będzie, a może to te same lata, co były C30 2,5? Nie, to jest to samo, wszystko to samo. Okej. No to był Focus ten 2,5 litrowy. Tylko, że powiedzmy, że Volvo... Nie, no to Volvo i ST tak, a był jeszcze przecież RS. Nie. No i właśnie wtedy można byłoby zrobić taki fajny wozik, byłoby takie Volvo R prawdziwe, mały, taki wiesz, fajny by było. No. W ogóle fajne są te Volvo, znaczy no, ciekawe wozy, nie ma ich dużo, mi się podobają. Te? Nie, C30. Ale to C30 to jest ten sam samochód. No tak, tylko że to jest dłuższe. To jest odpowiednik, to jest ten sam. Adam takiego tak, ma. Tak. No to jest tak samo, nie? Do środkowych słupów. No to często w komentarzach czytam, że pokażcie to czerwone Volvo. Nie. Nie? Nie. A no bo to tak właśnie się z Adamem poznałem, bo on kiedyś najpierw był moim klientem. Właśnie, bo miał 2-litrowe Volvo C30 diesla właśnie. To już? Jeszcze się nie rozpędziłem. Ja ci powiem, że odniosłem wrażenie, że ludzie zaczęli jeździć wolniej. Czuję to. Zawsze tak jest. Początki zawsze są trudne. Tak. To daj im na jeszcze 2 miesiące. Głupio, że to tak wszystko naraz, nie nagle, wiesz. No. Tak wiesz, wchodzi nowy rok i tak masz tam, nie wiem, 5. czy 6. falę COVID-u, masz wyższe podatki. Masz wyższe podatki, tak. Mandaty wyższe, to tak wiesz, i jeszcze do tego ta ciemność wszechogarniająca i tak człowiek się zastanawia. Można złapać. No nie, no tak depresyjnie jest mocno. Dlatego spieszymy z prozą życia, żeby jakoś, z dołka wyciągnąć. Nie, no dobrze, tylko że właśnie ciężko jest jak w jakieś takie obroty wejść, taki człowiek jest na stand-by'u przez tą zimę. Tak wiesz, byle tylko... No tak. A już lada moment wiosna. No nie no... Byle, żebym z zimowym wojownikiem zdążył. Zawsze, no to już chyba zdążysz to tam. Nic nie zostało. Się pojedzie w Alpy. Nie no, chyba na południu to jeszcze będzie śniegu. Oby. W końcu nasz kolega Łukasz wystąpił. Pokazał swoją twarz ze szlifmotu. A tak. On zawsze się tak udzielał, ale tylko w postaci jakiegoś takiego internauty. A wiesz, bo był taki moment, że te usługi przy silnikach zeszły do podziemi. Robiło się tylko ciężarówki, a wszyscy wymieniali już te silniki. Już jakoś był taki moment kilka lat temu, tam tak między tam, nie wiem, no kilka lat temu był taki moment, że się
wymieniało silniki, nie? Że już się nie zdejmowało głowic na wszelki wypadek, bo silniki były tanie, było tego masa, co tych Anglików było tak dużo. No. To się nie opłacało tego już robić, bo... Łatwiej było zmienić. Tak, i się robiło tylko te drogie silniki, na przykład jakieś tam ciężarówki, no to tam się remontuje w nieskończoność, nie? Bo wiesz, jakby... A później skończyły się Angliki, już nie ma tego tyle i te silniki zdrożały wszystkie i wrócono do remontów. Już znowu jest remontów dużo. Dałbyś wiarę, że na przykład stal zdrożeje 3 razy w ciągu roku? O 300%? Tak samo nie dałbym wiary, że tak zdrożeją samochody używane. No, że samochód kupiony za, tak jak mój kolega pokazuje, 61 000 płacili za jakąś tam Meganę w 2018 i teraz można ją sprzedać za 65. Tak. Po 3 latach użytkowania. Tylko co on za to kupi, jak on to Ale sprzeda? nie, no to nieważne, no A ale ja to wiem, wiesz, przykład. 3-letnie samochody po prostu się likwidują, nie? Racja. Jako flota i kupują sobie tam nowe, nie? I że opóźnienie na przykład, kiedyś to przychodziłeś, jak nie było na miejscu, szedłeś gdzie indziej, nie? Samochodu, a teraz, nie? Przychodzisz z gotówką, a nie z gotówką i nie ma, tak? I co się dzieje? chce ci sprzedać auto i nie może. No, i że na przykład możesz sobie odebrać będzie za pół roku. No. Co tak naprawdę dobrze wiesz, że nie będzie za pół, tylko za rok. No teraz są bardzo słabe czasy na pracę w salonie samochodowym. Zwłaszcza na pozycji handlowca. Dlaczego? Nie ma co Bo nie sprzedawać. możesz sprzedawać, tak? Masz prowizję od sprzedaży i jesteś w dupie. Patrz, to chyba rządowy samolot leci w ogóle. Gdzie ty widzisz? Tu. A, faktycznie. No. Tak jakoś jak w dziwną stronę leciał. Jak na moje... Czyli przy pomocy tego twojego super urządzonka jesteśmy w stanie w terenie zmienić soft. Tak. To sympatycznie. Znaczy super, no ono po prostu gdzieś tam, wiesz, no ono Super, ma jak honorowe miejsce w szufladzie. No mówię, już tego się nie używa, bo się takich samochodów już nie robi. Zdążyłeś narobić się tych aut, zanim kupiłeś to urządzenie? Połowę zrobiłem tymi metodami tradycyjnymi, czyli takimi metodami, jak się naprawia komputery do samochodów, że musisz to wyjąć i rozebrać. Aha. I dopiero później się pojawił ten IO Terminal i dopiero dało się te samochody tak robić, tak jakby się chciało. No to... Czyli po kablu, nie? Co wielu ludzi do dzisiaj tego nie ma, tak? No bo a to pamiętam, że to dość duży wysiłek finansowy był, żeby to kupić. No to rewolucja dla ciebie. Tak, no mówię, bo w momencie, kiedy robisz tylko takie samochody i możesz robić to znacznie szybciej, to Zrobić więcej jak jeden wóz dnia. Ile masz na blacie? Zobaczymy, jak on przekłamuje. mam 140. 136. No to z tego pewnie wynikło A, ta różnica w przebiegu. No. Nie, Mówię ci, no ja rozumiem. chujowo jest, no. Chujowo jest z tematami, no naprawdę, no. Mówię ci, No ale mówisz, że to ciekawy temat, tak? Ta alfa, że no dużo ciekawy, osób nie... bo rewolucyjny. Aha. To do tej pory nie dało rady tego robić? Nie, bo to w ogóle ja kupiłem nowy programator, Aha. który się nazywa B-Flash i B-Flash czyta te skrzynie, czyta te skrzynie w BM-kach, ale nie metodą doboru softu z serwera, tylko rozumiem. czyta zawartość. Okej. Ale żeby dobrać się do tej zawartości w alfie, to musiałbyś mieć jakieś urządzenie, które się porozumie po kanie z tym, nie? Ze sterownikiem silnika, a on się, ze sterownikiem skrzyni biegów, a on tego nie zrobi, nie? A to możesz się wpiąć tam, gdzie przychodzą sygnały od samochodu i wybrać ten soft, A fajnie, bo to będzie coś innego. no, zmodyfikować ten soft i zagrać, nie? Dawno nas tu nie było. No. No dobra. Bundesrepublik Deutschland. Ja, herzlich willkommen. No. Danke. Ja gotowy. Mhm. Idziesz dalej? Już nie ma sensu, wiesz? Tak mi się wydaje, On 200 nie osiągnie. 200 ci się nie uda zrobić. Nie. Będzie teraz Ale zobaczmy, jak mu idzie. Ale wiesz, ja już czuję, że stanął, wiesz? Nie, idzie cały czas, powoli. Nie, to nie ma sensu, 180. to jest pastwienie się. To nie jest pomiar, tylko pastwienie się. Dobra. Musimy to różnicować. To czekaj, do tego mostu zrobi... A, okej. Nie, naprawdę. Przed już, mostem miałeś 182. Mówię ci, już Porównamy to do... Już czułem, że staje ten wóz, wiesz? nie ma 100, co. 150, 12, 93. Czyli sporo.
To wiesz, to jest dość słaby samochód, nie? Tak mocowo. Czy mierzysz go w drugą? Nie, bo tu nie ma się co patrzeć, wiesz, coś się upierdoli. Będzie to jest samochód na wymuszenie wzięty już, no. On mnie zafascynował dzięki temu, że on właśnie miał taką... No, żyje, nie? Naprawdę ciężko trafić już dobry taki egzemplarz. Ja już ich nie biorę w ogóle do roboty, bo ze względu na to, że nie utrzymam jakości. Leciało mi ta krew z nosa i tak sobie myślałem, że to jest dobre miejsce na nagrywanie. Wiesz, jak bokser, głowa nisko i się rozgląda. No dobra, przerwa na reklamy. Dobra, pa. Co? Chcesz robić pomiar w tą stronę? Już co, no się zagadałem. Chyba możemy. No dobra, ja gotowy, możesz lecieć. Więcej wigoru ma. Ale pod górę jedziemy, wiesz? O, no zawrócimy sobie. A już dokończ pomiar. Trzymaj, już. Co wyszło? No idzie. 10,96, więc już jest lepiej Nie, o równe 2 sekundy. To będzie jeszcze lepiej, bo to było pod górę. Okej, ja gotowy. Jeszcze, już. Dobra. No, tu już miałeś No coś... tak. No, teraz jakiś pan zaparkował na lewym pasie 100 na godzinę. Dobra, czytam wyniki. 150, 10,31, czyli o 2,6. No. Ponad 2,5 sekundy. Lepiej. No a 100-200 nie zrobiliśmy. No nie, no bo to jakby nie... Ktoś zasnął na lewym pasie. Ale dobrze Ci poszło, dlatego że sporo wcześniej miałeś już 182. Nie, no to jest, słuchaj, to jest taka modyfikacja, no nie wiem, którą kiedyś się robiło, była specjalność zakładu, teraz już wiesz, no, z racji, że już wymarły te samochody nie ma, trafił się egzemplarz, można było pokazać, no tak to wyglądało. Na pewno jeszcze dużo ludzi ma taki samochód, no to po prostu tak to wychodzi, nie? No i co można powiedzieć, bo to ludzie zawsze się pytają, a jak to wychodzi? A to jest taka przeróbka, która w ogóle nie wpływa na zużycie tego pojazdu. Bo ja mówię, te samochody już, wiesz, no to przez 10 lat taki diesel od pierwszych moich takich softów przejeździł naprawdę wiele, nie? Ja patrzyłem, jakie mam daty tych, jak szukałem plików, no to mam 2013-14 rok zacząłem je robić, nie? No to bardzo dawno temu, nie? Powrót do korzeni. No tak, wiesz. Poniekąd. No. Nostalgiczny odcinek. Wiesz, no po prostu nie ma tych samochodów, no które się kończą, które się zaczynają, nie, wiesz, no to wymiana pokoleń, no 10 lat to jest dużo, nie? To już, no po prostu wiesz, no. Ale jak wspominasz te auta, dobrze? Początki były wyśmienite, później nie mieliśmy już siły ich naprawiać, wiesz? Przez te wszystkie usterki, które się w nich działy, co Ci mówiłem, których nie byłeś w stanie, na które nie ma rozwiązania do dzisiaj. Typu na przykład te tracące się konekty elektryczne, no ja nie wiem, jak to zrobić, nie? Albo ten samochód po prostu ma taką funkcję, że jak upadnie napięcie z akumulatora, to też taka ciekawostka, wiesz, spadnie poniżej 9 V, wpisuje się błąd uszkodzenia modułu poduszek powietrznych. I świeci Ci się, wiesz, poduszka, nie? I to polegało na tym, że Volvo wymieniało cały moduł, tak? Bo nie wolno naprawiać tych poduszkowców. No ja się z tym łączyłem i to za 200 przywracałem drugi raz, wiesz. Miałem powyczytywane te pliki i przywracałem je jeszcze raz, nie? To była też usterka, która się po prostu pojawiała znikąd. Wiesz, to tak jakby wskazywało na takie niedopracowanie tego modelu, nie? Że on nie miał podtrzymania napięcia jakoś, choćby w newralgicznych modułach. Albo to, że potrafił nagle sobie kluczyk stracić. Jak komukolwiek, kto robił elektrykę w Volvo, powie, że stracił synchronizację, to każdy nawet wiedział, jak naprawiać. Ale trzeba było właśnie ten moduł wyczytać, ten CEM, centralny moduł elektryczny, komputer silnika i ABS trzeba było wyczytać. Specjalne były nawet programiki, które to synchronizowały z powrotem, musiałeś te pliki powgrywać i palił wóz, nie? A poza Volvo też były takie numery? Nie. No po prostu to jest coś, co dotyczy tego, to jest po prostu cecha tego modelu. I on, wiesz,
No to słabo właśnie, bo jedziesz sobie gdzieś tam, wiesz, na wakacje i on ci po prostu nie odpali ten wóz, bo coś mu się tam nie spodobało. I też taka wadliwa jest ta elektryczna blokada kierownicy. Też jest takim modułem, który po prostu w pewnym momencie nie odskoczy i nie pojedziesz nigdzie. Ale nie, że się zablokuje podczas jazdy. Podczas jazdy nie, ale podczas odjazdu. Po prostu nie odjedzie już ten samochód. No i to są... I on dużo ma takich wad, które w początkach lat były... Nie tego, tak powyżej 10 lat się zaczęły ujawniać. Wyszło nie? z czasem. Tak. I to jest nienaprawialne i nie można tego naprawić w sposób taki, żeby dać gwarancję, więc lepiej tego nie robić. Tym akcentem i tymi ciekawostkami kończymy odcinek z odcinek. Volvo. Pewnie był nudny i nieciekawy, ale naprawdę posłucha jest ostatnio, nie ma co ciekawego wrzucić i nie mam weny ani... Ale już masz pomysł na kolejny odcinek. Tak, Także... spróbujemy, no. Może jeszcze... To na Volvo nie kończymy. Na Volvo nie kończymy. Pozdrawiamy widzów, trzymajcie się. Hej.